Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj króciuteńki odcinek. Plan był taki, że przyjdę i pokażę Wam, jak powinno się zimować róże pienne. Te dwie z 3 sióstr były przygięte, ta nie była przygięta. Byłem pewny, że przyjdziemy i ja Wam pokażę tak. Zobaczcie, przygięte rośliny ładnie przezimowały i tak należy robić. Rośliny nieprzygięte, owinięte włókninami lub nieowinięte przemarzają. Ale się okazuje, że ta róża nie przemarzła. I to też jestem w szoku. Nie była przygięta dlatego, że pień jest tutaj złamany, nie dało się jej przygiąć i myśmy jej nawet niczym nie owijali. Tak sobie stała. Owszem, są zmarznięte pędy, nawet część tych liści jest takich wyjątkowo jasnych, co też świadczy o tym, że te pędy lekko ucierpiały. Ona nie była jeszcze cięta, ja za chwilę zrobię z nią porządek, ale nie będę jej mocno przycinał. Więc plan był taki, że naocznie uzmysłowię Wam, jak ważne jest przyginanie róż piennych, jeśli chodzi o skuteczne zabezpieczenie ich przed surową, mroźną zimą. Niestety na tym przykładzie tego nie mogę pokazać. Ale nie cieszcie się, że róże nieprzyginane dobrze zimują, bo zaraz pokażę Wam przykład naoczny, na którym zobaczycie, co się dzieje z większością odmian róż piennych wtedy, kiedy nie są przygięte do ziemi. Pamiętacie te piękne, czerwone, zwisające, kaskadowe róże odmiany Zoma Abend? I te rośliny były przygięte do ziemi. Mimo grubych pni dało się to zrobić. Korona była obsypana korą. Zobaczcie, to wszystko przezimowało. Mamy tu gdzieś jeden pęd, który może wystawał spoza kory. On jest suchy i on się kwalifikuje do wycięcia. I podobnie ten pęd. Wszystko resztę ładnie przezimowało. Natomiast tutaj też z pewnością pamiętacie piękne kubany zaokulizowane na bardzo niskich pniach 60 cm. One już wcześniej lekko ucierpiały i nie były aż tak ładne, jak bym chciał. I ja wcześniej o tym pomyślałem i robiliśmy tutaj okulizację latem ubiegłego roku, którą Wam pokazywałem i teraz będę Wam też pokazywał, co dalej powinno się zrobić. Ale zobaczcie, te zaokulizowane pnie, one były przygięte do ziemi i te oczka tutaj, one były zabezpieczone przed mrozem właśnie też korą. Tu mamy wyrastające oczko, tak? To są w ogóle dziki, które będzie trzeba oberwać. To będziemy robić później, tak? W każdym razie część szlachetna była pod przykryciem. Natomiast ta kubana, po prostu położyliśmy już na to lagę i nie przykrywaliśmy tego. Nie okrywaliśmy tego, dlatego że wiedziałem, że mam już przygotowane zastępstwo dla tych już starych, obumierających róż na wysokość 60 cm. I zobaczcie, to wszystko przemarzło. I tak wygląda bardzo wiele róż teraz u Was w ogrodzie. Tam, gdzie temperatura spadła poniżej 20 stopni i tam, gdzie nie przygięliście tych róż do ziemi, nie okryliście ich korą, ziemią, tylko owijaliście włókninami lub niczym nie zabezpieczaliście, tak jak ja tutaj. To jest bardzo częsty obraz teraz tej wiosny w wielu ogrodach. Więc wniosek z tego filmu jest jeden. Pewność, jeśli chodzi o przezimowanie róż piennych, daje nam tylko okrycie ich ziemią, korą, po prostu przygięcie koronki do ziemi. Jeśli tego nie zrobicie, tylko owiniecie włókniną, a temperatura spadnie poniżej 20 stopni, to większość odmian po prostu obumrze, zmarznie. Poza wyjątkami takimi jak 3 siostry, które wytrzymają powiedzmy te minus 22 stopnie, ale poniżej minus 22 stopni też one zmarzną. Część róż pnących, to też będziemy pokazywać, zaokulizowanych na pniach, też może wytrzymać takie temperatury rzędu 22-23 stopni. Większość odmian szczepionych na pniu przemarza już przy temperaturze minus 19 stopni. Tak jak kubana.